Lata 20., lata 30. Kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem. Oznajmiają słowa popularnej niegdyś piosenki. I chociaż ona sama pochodzi z komedii muzycznej opowiadającej o przedwojennym teatrze rewiowym Miraż z Warszawy, to jej refren jak nic pasuje do historii Mościc. Przecież to na przełomie tych właśnie dekad, tuż obok Starego Tarnowa, rosła niezwykle nowoczesna i kluczowa dla polskiej gospodarki fabryka związków azotowych. Jednak obok fabrycznych hal i kominów musiały pojawić się budynki administracji, no i oczywiście domy. Kluczowe dla tysięcy ludzi, inżynierów, robotników czy księgowych. I chociaż tak jak w piosence, w pewnym uproszczeniu i ze względu na krótki moment tak zwanego międzywojnia, lata 20. i 30. traktuje się często jak coś spójnego, to właśnie architektura mieszkaniowa Mościc świetnie udowadnia, że te dwie dekady charakteryzowały się cokolwiek innym podejściem do projektowania. Domy wcześniejsze, jak na przykład te stojące przy ulicach Białych Klonów i Głogowej, są takie jakby bardziej swojskie, dworkowe i z czerwoną dachówką pod wysokimi drzewami. Otóż w latach 20., kiedy Polska przeżywała świeżo odzyskaną niepodległość, architekci podkreślający narodową tożsamość tworzyli w formie dworków nie tylko domy. Dworkowate były w ich projektach także dworce kolejowe, pensjonaty albo i szkoły. Jednak dekada lat 30. przyniosła radykalne zmiany. Na świecie święcił triumfy biały i kubiczny modernizm, a polscy architekci, jak to zresztą architekci, również chcieli być nowocześni, i przy okazji modni. Bardzo szybko więc przyswoili sobie reguły projektowania zgodnego z zasadami funkcjonalizmu, z typowymi płaskimi dachami wieńczącymi kostki, które według idealistycznych założeń modernistów miały tonąć w zieleni. Efekty owych wpływów i wysiłków polskich architektów widać choćby przy ulicy Norwida. Jednak niezależnie od okien pionowych albo poziomych, dachów płaskich czy też spadzistych, w Mościcach ich wspólnym mianownikiem jest cudowna parkowa i przydomowa zieleń. To dzięki niej wszystko wygląda spójnie i to dzięki niej ziścił się ideał miasta ogrodu, realizowanego tutaj w owocujących wzruszeniami latach 20. i 30.